macie już konto użytkownika, założyliście profil wydawcy oraz stworzyliście twórców, którzy będą pojawiali się w waszych singlach, albumach czy epkach. Nadszedł czas, żeby właśnie taki przykładowy singiel dodać. Tak więc przejdźmy na Mugo i zróbmy to. Klikamy oczywiście najpierw na Mugo i wybieramy zakładkę treści. Tutaj w treściach oczywiście musimy nacisnąć dodaj treść, bo zależy nam na dodaniu nowej treści. Pojawiają nam się 3 kolumny. Kolumna z informacjami. Tutaj musimy uzupełnić podstawowe informacje, takie jak tytuł, format itd., itd. Za chwilę do tego przejdziemy. Druga kolumna to twórcy, czyli te osoby, które brały udział w tworzeniu danego singla. I tracklista, czyli tutaj dorzucamy ten singiel w formacie WAV, który ma się pojawić w całym naszym produkcie. Ok, wróćmy jednak do pierwszej kolumny informacje. Kategoria muzyka zostawiamy, ponieważ zależy nam na singlu. Dodajemy okładkę singla. Taką okładkę sobie wybrałem, natomiast napiszę sobie tytuł, że jest to test. Taki utwór powiedzmy dodaję. Wersja jest to pole nieobowiązkowe, jak widać. Wersję wpisujemy tylko i wyłącznie w tym wypadku, gdy jest to na przykład wersja utworu nagrana na żywo. Albo jest to wersja rozszerzona. My jednak to omijamy, jest to normalny, zwykły singiel i przechodzimy dalej. Format cyfrowy to się zgadza, gatunek również wybieramy. Powiedzmy, że jest to singiel rapowy, więc zaznaczamy gatunek rap, hip-hop. Typ wydania, tak jak mówimy cały czas o singlu, wybieramy singiel, rodzaj to audio, będzie za chwilę jeszcze praktycznie możliwość dodawania również plików wideo. My natomiast mówimy o pliku audio. Data wydania. Data wydania to w wielu przypadkach data premiery, czyli jakby tutaj wpisujemy datę z wyprzedzeniem, która będzie oznaczała datę premiery waszego singla. Piszmy sobie na przykład 23 marca. Może nadmienię jeszcze tylko, że data wydania może być również wsteczna. To tylko i wyłącznie dlatego, że na przykład już wydaliście powiedzmy jakiś singiel czy album o wiele wcześniej, ale chcecie to wszystko przenieść do nas na Mugo. Wtedy wpisujecie tą datę wydania realną, czyli kiedy rzeczywiście to miało miejsce. Ok, przechodzimy dalej. Tutaj mamy skopiowane informacje dotyczące publishera i copyright. To wszystko jest skopiowane automatycznie z waszego labelu, czyli to zostawiamy tak jak jest. I niżej macie informację, posiadam swój własny numer EAN. To dotyczy tylko i wyłącznie firm, które rzeczywiście sami nadają sobie numery EAN. Natomiast jeśli wy takich numerów nie nadajecie, po prostu tę pozycję omijacie. Przechodzimy do drugiej kolumny, kolumna twórcy. Tutaj musimy dodać wszystkich twórców, których wcześniej dodaliście i filmik o dodawaniu twórców również znajdziecie na naszym kanale. Powiedzmy, że dodajemy twórców, którzy będą się nazywać akurat w tym wypadku tak samo, bo jest to tylko i wyłącznie testowe rozwiązanie. Lil Cat, tak się nazywa powiedzmy nasza raperka albo raper i zaznaczamy go w takim razie jako wykonawcę. Kolejna rola, która musi się pojawić w singlu, to oczywiście autor tekstu. Powiedzmy, że ta sama osoba pisała również tekst i ta sama osoba również była autorem muzyki. Takie 3 role, 3 twórców musimy wpisać w wypadku singla, w którym śpiewamy, czy powiedzmy jest rap, z tego względu, że wtedy podajemy autora tekstu. Zdarza się również sytuacja, gdy jest to wersja instrumentalna. Wtedy oczywiście autora tekstu nie wpisujemy, jest to sprawa jasna. Trzecia kolumna to kolumna tracklista. Tutaj wpisujemy tytuł swojego singla, który chcemy dodać. Powiedzmy, że jest to test, który już wpisałem wcześniej. Kopiuję go dla pewności, żeby tytuł się zgadzał w jednym i w drugim oknie, w jednej i w drugiej kolumnie, czyli wpisuję test i jak widzimy tego utworu na razie w naszej bazie nie ma, więc ten utwór po prostu musimy dodać. Klikamy niżej na pole dodaj utwór do bazy. Gdy to naciśniemy, przeniesie nas do kolejnego bardzo prostego, fajnego formularza, który po części już został uzupełniony na podstawie informacji, które podaliście w pierwszej kolumnie z informacjami. Tutaj tytuł utworu jest uzupełniony, wersji nie uzupełnialiśmy, więc zostawiamy to puste. Gatunek jest przeniesiony, tak jak i cała reszta. Dojeżdżamy do miejsca ISRC. ISRC to również taki bardzo ważny numer, który jest nadawany bezpośrednio na każdy utwór, który jest dołączany, czy to do singla, czy to do albumu, czy do epki. Jeśli macie taki numer ISRC, bo powiedzmy przenosicie swoją muzykę z innego serwisu na Mugo, to musicie go wpisać, żeby zachować swoje wyświetlenia, swoją liczbę odsłon na danym serwisie. Natomiast jeśli dodajecie premierowo coś, zupełnie coś nowego u nas, to okno pozostawiacie puste. Ok, następna sprawa to utwór niecenzuralny i utwór instrumentalny, o czym mówiłem wcześniej. Jeśli w utworze macie przekleństwa,
koniecznie musicie to zaznaczyć, żeby utwór nie został zbanowany. Natomiast jeśli utwór jest instrumentalny, również to zaznaczacie, natomiast wtedy nie możecie mieć sytuacji, gdy jest tutaj autor tekstu. OK, twórcy również zostali jakby przepisani. Tutaj autor tekstu nam się wyłączył tylko i wyłącznie przez to, że zaznaczyłem wyżej, że utwór jest instrumentalny, więc jest to taki automat, który cały czas nam pomaga. Natomiast powiedzmy, że nasz singiel ma autora tekstu, ma autora muzyki, wykonawcę i to są wszystkie osoby, które są twórcami przy tym singlu. Najważniejsza rzecz, idziemy teraz do miejsca, gdzie dodajemy nasz utwór, czyli plik, dodaj plik muzyczny. Gdy naciskamy, przenosimy się oczywiście do naszego komputera, gdzie wybieramy nasz plik muzyczny i tutaj jest bardzo ważna rzecz, ponieważ plik, który dodajemy, musi być w formacie WAV. Inny plik nie przechodzi z tego względu, że jakość musi być jak najlepsza i musimy ją dostarczyć naprawdę w takiej kompresji, w takiej jakości, żeby inni słuchacze mieli przyjemność słuchania waszej muzyki. Tak więc zostawiamy to wszystko w rozszerzeniu wave'owym i jeśli wszystko uzupełniliśmy, to na dole mamy przycisk dodaj utwór, który oczywiście klikamy. Teraz musimy chwilę poczekać. Wszystko zależy od naszego łącza internetowego. Musimy poczekać, aż ten wave nam się doda do naszego wydania. OK, widzę, że utwór już się dodał, tak więc teraz możemy wybrać, czy chcemy zapisać draft, czyli tak zwaną wersję roboczą i wtedy do tego możemy spokojnie wrócić, lub klikamy przycisk zapisz, dodaj i wtedy publikujemy naszą treść. Oczywiście zanim dojdzie do publikacji, nasz zespół sprawdza, weryfikuje i akceptuje dodaną treść. To tylko i wyłącznie dla Was, żeby sprawdzić, czy wszystko jest poprawnie uzupełnione, nie ma błędów i ewentualnie wtedy możemy z powrotem się do Was zgłosić, żeby coś poprawić. Gdy wszystko będzie OK i zaakceptujemy Wasz materiał, Wy będziecie mogli wybrać, na jakie serwisy streamingowe chcecie udostępnić swój singiel, album czy epkę. Jak to zrobić? Do tego wrócę w następnym filmiku. Tak więc oglądajcie nasz kanał. Wracamy już niedługo.